Cześć, witam Was Energik. Nawet nie w recenzji, bo to będzie taki bardziej test. I dzisiaj, znaczy nawet nie w teście, ale w takiej prezentacji. I dzisiaj chciałem Wam pokazać obudowę NZXT 820 i to jest seria Phantom. Jak wspominałem już wielokrotnie, jestem wielkim fanem tych obudów. Są one naprawdę niesamowicie wykonane i mają taki elegancki styl w porównaniu do tych obudów takich, powiedzmy, które wyglądają fikuśnie. Ta jest dosyć prosta, ale to, co zawsze mnie zachwycało w obudowach NZXT, to to, że ogromne przywiązanie do detali i tym razem jest to obudowa, którą tak naprawdę już posiadam, tylko ja posiadam pierwszą wersję, to jest ta najnowsza iteracja i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy kupicie najdroższą obudowę z NZXT, czy najtańszą, to każda z tych obudów jest doskonale zaprojektowana, z masą fajnych, sympatycznych dodatków. No i przede wszystkim jest ona użytkowa, znaczy ma fajne funkcje użytkowe, które pomagają, a nie męczą. Także teraz chciałbym Wam pokazać tą obudowę, jak to wygląda. No i oczywiście przed Wami taka krótka prezentacja. Jest to obudowa, z której będę korzystał, natomiast pewnych rzeczy nie pokażę jak się podświetla, raz nie będę zdejmował pewnych elementów, tak jak tutaj, z tego powodu, że na razie jeszcze komputera nie wkładam w tą obudowę. Natomiast kiedy będę zmieniał komputer, wrócimy do tej obudowy i zrobimy taki, może na żywo będę składał swój komp czy coś takiego i wtedy do tej obudowy wrócimy. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką krótką prezentację na temat, jak ta obudowa się prezentuje. Od góry mamy 4 wejścia USB 2.0 i 2 USB 3.0, wejście słuchawkowe i wejście mikrofonowe, plus i minus oraz pauza. Te przyciski będą służyły nam do zarządzania wentylatorami zamieszczonymi w obudowie, no oczywiście włącznik i tutaj jest reset. Dodatkowo jest tutaj taka listwa, która może się podświetlać na dowolny kolor, ponieważ obudowa ma możliwość regulacji koloru oświetlenia w zależności od naszych preferencji. Z przodu obudowa prezentuje się tak, jest to kolor gunmetal, obudowa występuje w 3 kolorach, czarny, biały i ten gunmetal to jest taki stalowy. Natomiast to, co jest fajne, to to, że kupując na przykład obudowę białą, przynajmniej w tych Phantomach, nie widziałem dokładnie, ale chyba też jest ona też na biało pomalowana w środku, także nie jest to tylko na zewnątrz, ale i od środka jest ona pomalowana na biało. Tutaj mamy 4 zatoki do podłączenia oczywiście dysków twardych i ewentualnie CD-ROMów. U góry mamy czytnik kart i tutaj mamy uruchamianie i wyłączanie wszystkich LEDów w obudowie, co jest oczywiście przydatne, bo nie każdy to lubi. Tutaj mamy LED mode, podejrzewam, że możemy uruchomić, żeby zmieniał się kolor albo żeby to oddychało, a tutaj mamy pokrętło do regulacji koloru naszych LEDów. Możemy sobie ustawić dowolny kolor, kręcąc tym przyciskiem. Cała ta obudowa jest zamykana tutaj oczywiście na magnes. Poniżej oczywiście kolejny wywiecznik wraz z 20 wentylatorem, który widać w środku i kolejny, tutaj mamy możliwość wyjęcia kolejnego filtru antykurzowego. Jak widzicie, jest on dosyć spory. W każdej chwili możemy go wyciągnąć, wyczyścić i następnie ponownie zamontować w obudowie. Z tyłu raczej nic specjalnie dziwnego. Tutaj widzimy wentylator 200 do wejścia na karty PCI. Zauważmy, że od razu też mają zaślepki. Zabezpieczenia na chłodzenie wodne. No i tutaj mamy miejsce na zasilacz, zwłaszcza, że warto dodać, że zasilacz w tych obudowach, znaczy przynajmniej w tych, które ja posiadałem, jest umieszczony zawsze na dole. Kiedyś były na górze te zasilacze, w tych obudowach jest on umieszczony na samym spodzie. Dodatkowo mamy tutaj filtry przeciwkurzowe, można je w każdej chwili wyjąć, przeczyścić i ponownie włożyć. Oczywiście w każdym są one na wcisk, także nie ma problemu, żeby je sobie wyciągnąć. W każdej z obudów NZXT mamy oczywiście możliwość podłączenia dodatkowych wentylatorów, naprawdę jest ich dosyć sporo. No i tutaj będę starał się pokazać, gdzie ewentualnie te wentylatory można podpiąć. Z boku obudowy mamy oczywiście okienko, kolejne takie wywieczniki i kolejny tutaj wentylator, ponownie jest to 200 na 200 mm i zdejmujemy tą obudowę. Zobaczę jak, bo nawet nie wiem. Odsuwa się ją i możemy ją zdjąć. Tu jeszcze pokażę. Wentylator 200 na 200. Większość tych wentylatorów, właściwie chyba wszystkie wentylatory są firmy NZXT.
Także możemy być spokojni o samą jakość sprzętu. Ok, zobaczmy jak to wygląda teraz w środku. Z tyłu mamy zainstalowany kolejny wentylator, tym razem jest to 12, czyli 120 na 120 mm. Tutaj z kolei mamy całkiem fajny system zarządzania kablami. Jak widzimy, mamy tutaj kable już do podłączenia prawdopodobnie do świateł, do wentylatorów, które są już podłączone i te kable tutaj wpinamy oczywiście do płyty. Natomiast warto dodać, tutaj zwrócić uwagę na to, że gdy instalujemy obudowę, zdejmujemy tą tylną jeszcze ściankę i wszystkie kable wyprowadzamy do tyłu. Dzięki temu przepływ powietrza, nic tutaj nie blokuje przepływu powietrza, żadne kable, wszystko jest właśnie wyrzucone do tyłu obudowy. Tutaj widzimy właśnie fragmenty obudowy, kabli, które się znajdują za tą tylną ścianką. System instalacji dysków, kolejna fajna rzecz, to było już w pierwszych Phantomach. Z przodu możemy zdjąć albo nie zdjąć. Możemy zdjąć taką zaślepkę i następnie wkładamy dysk twardy i mamy tutaj zabezpieczenie. Wkładamy dysk twardy, podłączenie dysków do obudowy jest bezśrubkowe, także tylko tutaj staramy się, żeby śrubki do montowania dysku, też dziury do montowania śrubek w dysku były na wysokości tych tutaj dwóch otworów. Następnie przypinamy to i blokujemy i dysk już jest zamontowany w obudowie i jest stabilny. Także fajna rzecz. Oczywiście te elementy w Phantomie poprzednim też były, także to nie jest nic nowego. Te tutaj rzeczy, które podłączamy w poprzednich obudowach, też wyglądały identycznie. Tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, którą się jeszcze w sumie nie spotkałem i pierwszy raz widzę ją w obudowie. Możemy zainstalować tutaj wiatrak, wentylator 12 na 12 mm i on jest regulowany. Możemy regulować jego kąt po to, aby na przykład chłodził nam dyski, bądź jeżeli chcemy powietrze na przykład tutaj kierowane było na płytę główną. Także fajna rzecz. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby te elementy były ruchome. Dwie takie klatki na umieszczenie dysków twardych. Tą niestety, żeby zdjąć, tutaj zainstalować dyski, trzeba odkręcić, dlatego pokażę tą dolną. Wyjmujemy sobie taką klatkę. W środku oczywiście są już gotowe sanki. Wkładamy dyski, one sam od razu się tutaj zabezpieczają. No i oczywiście podpinamy z powrotem sobie te elementy i oczywiście kable wyprowadzamy z tyłu, no i możemy podłączyć w ten sposób dyski. Tutaj dyski możemy podłączyć i SATA, i zwykłe dyski dyski SSD i dyski SATA. Jest wsparcie dla tych dysków mniejszych i chyba dla tych dużych też, czyli te dyski laptopowe i te dyski 3,5 cala bez problemu możemy tutaj zainstalować. To, co wspominałem jeszcze wcześniej, to zauważcie, że obudowa od środka też jest pomalowana na ten stalowy kolor. Nie jest tylko na zewnątrz, ale i w środku. Także jeżeli kupicie sobie obudowę czarną, tak jak ja mam tego starego Phantoma, ona jest w środku pomalowana na czarno, a jeżeli kupicie białą, to ona od środka też będzie pomalowana na biało. To niby detal oczywiście, ale jak najbardziej cieszy. Od spodu widzimy tutaj gumowe takie nóżki, na których możemy położyć nasz zasilacz, troszkę go to wyciszy i tutaj miejsce na podłączenie kolejnego wentylatora, miejsce na 12, możemy podłączyć jedną, akurat jest ten wentylator byłby nad naszym filtrem, który jest od spodu, także kurz dzięki temu by był zatrzymywany właśnie na tych ramkach i nie dostawałby się do środka. Nie ma większego problemu z rozmontowaniem obudowy. Jak widzicie, zdjąłem ten przedni panel. Tutaj mamy oczywiście widok na gniazda do podłączenia ewentualnie dysków twardych bądź napędów DVD lub Blu-ray. Dlaczego powiedziałem napędów? Ponieważ ja korzystam z chłodzenia napędów z Site Himuro i one właśnie wchodzą w taką zatokę, tak jak tutaj. Na dole mamy oczywiście wentylator, to jest 20. No i oczywiście tutaj wgląd jeszcze na dole, nie widzicie pewnie, na dole mamy oczywiście, to już pokazywałem wcześniej, ten filtr przeciwkurzowy. Nie ma problemu oczywiście też, aby zdjąć górę obudowy. Jak widzicie, tutaj mamy ponownie ten duży wentylator 20, ale jest też miejsce na drugi wentylator, zwłaszcza że już jest zainstalowany filtr antykurzowy, więc tylko odkręcamy filtr, podłączamy wentylator i zakładamy filtr przeciwkurzowy i już mamy dwa wiatraki, które
nam chłodzą komputer na górze. Po prawej stronie mamy tutaj oczywiście płytkę do zarządzania całym tym podświetlaniem i zarządzaniem wentylatorami. Natomiast jeszcze tutaj jedną rzecz wspomnę na temat wentylatorów. Pozwólcie, że przybliżę kamerę. Tutaj mamy 4 lampki, które symbolizują nam, właściwie chyba tych lampek może być więcej, które symbolizują nam określone wentylatory, czyli na przykład ta lampka to będą 2 górne, tylny, przedni, dolny i wybierając sobie tutaj możemy wybrać, którym wentylatorem chcemy zarządzać i możemy zwiększyć jego szybkość, zmniejszyć jego szybkość. No i to tyle, tak? Może na przykład w zimę może pracować wolniej, latem może pracować szybciej. W mojej starej obudowie mam takie suwaki, które sobie ustalam dokładnie jak chcę, żeby wentylatory działały. Tutaj zostało zrealizowane to troszkę inaczej. Wybór wentylatora, no i decydujemy się, czy chcemy, żeby szybciej się kręcił, no, czy chcemy, żeby kręcił się wolniej. Oczywiście dostajemy też wszystkie elementy potrzebne nam do podłączenia naszych sprzętów. Mamy tutaj w takim pudełeczku reklama z poszczególnymi obudowami. No i tutaj mamy, zobaczcie, wszystkie śrubki, wszystkie są oczywiście na czarno, czy też one są takie stalowe, nie wiem czy to widać, dlatego że obudowa jest stalowa, więc wszystkie śrubki też są pomalowane na ten kolor. Mamy do zarządzania kablami właśnie takie te, nie wiem jak to się mówi, chwytaki to nazwijmy. Nawet są, słuchajcie, elementy do połączenia, postawienia płyty głównej, tutaj jak widzicie na obudowie. Dodatkowo dostajemy jeszcze tutaj takie coś, jest to zaślepka na nasze porty USB. Jeżeli nie chcemy ich, nie będziemy z nich korzystać, możemy taką gumową zaślepkę włożyć, no i wtedy oczywiście to nie będzie się nam kurzyło. Także jak widzicie, zostało tutaj pomyślane o wszystkim. Wszystkie elementy, które powinny się znaleźć w obudowie, są tutaj dostępne. Podsumowując, NZXT Phantom 820 to kawał naprawdę porządnej i fajnej obudowy, jest dosyć spora, także jeżeli zamierzacie sobie kupić którąś z tych większych obudów, upewnijcie się, że macie wystarczająco miejsca, żeby ją postawić. Posiada fajne rozwiązania użytkowe, nie zawiodłem się. Sporo już było mi oczywiście ich znanych z pierwszej wersji Phantoma, tutaj jakby znalazła się, ewoluowało to w troszkę inne rozwiązania, ale muszę przyznać, że ogólnie wygląda to naprawdę rewelacyjnie, bardzo się tą obudową jaram, chociaż ona tak naprawdę z wyglądu bardzo przypomina moją poprzednią obudowę, troszkę się różni powiedzmy kolorem, bo wcześniej miałem też czarną, ta jest srebrna. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, jakie obudowy robi firma NZXT, zapraszam na ich stronę, naprawdę można znaleźć w różnych cenach. Naprawdę fantastyczne obudowy, sporo ludzi, gdy napisałem na Facebooku, wspominało, że posiada. No bo to są naprawdę dobre obudowy. Kawał fajnego sprzętu, który nie tylko ma ładnie wyglądać, ale też ma nie utrudniać życia codziennego, że tak powiem. Parę elementów w obudowie, znaczy jeden element, który jest w obudowie, z którego na pewno nie będę korzystał, to podświetlanie LEDowe, które prawdopodobnie od razu wyłączę i nigdy go już więcej nie uruchomię. Nie lubię, jak w moim komputerze się świeci mnóstwo rzeczy, chociaż ta obudowa, tak jak mówię, jest skierowana głównie do entuzjastów. Mamy tutaj to okienko, gdzie widać wszystko, co jest w środku, jak to się wszystko ładnie miga, kręci i w ogóle śpiewa, tańczy, recytuje. Natomiast jeżeli nie chcemy z tego korzystać, mamy możliwość wyłączenia wszystkich elementów świecących i to jest super w mojej opinii. To jest naprawdę, naprawdę super. Dziękuję firmie NZXT za dostarczenie mi tej obudowy. Naprawdę jestem z niej super zadowolony i będzie ładnie prezentowała się w moim komputerze, znaczy będzie się ładnie reprezentowała z bebechami, które zamierzam do niej włożyć, ale o tym dowiecie się prawdopodobnie po nowym roku, bo po nowym roku, gdy wejdą procesory Kaby Lake, dopiero wtedy będę zmieniał komputer, zmienię płytę, zmienię procesor, RAM, no karta zostanie, bo jest 1080, a pozostałe elementy będą oczywiście nowe i zrobimy sobie może z tego jakiś filmik, jak instaluję to wszystko i jak to wszystko razem działa. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć!